Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Zapraszam do obejrzenia mojego kolejnego filmu z serii Od talerzyka do naszyjnika. Dzisiaj pokażę Wam, co udało mi się ostatnio znaleźć w second hand. Nie było tego zbyt wiele, ale są perełki. Znalazłam taki wielki, cudowny koszyk wiklinowy. Wiadomo na co. Oczywiście na grzyby. To jest moje kolejne hobby. Chodzenie na grzyby. Znalazłam również taką świeczkę, którą będę używała tylko jako ozdobę na święta, ponieważ jest tak przepiękna, że nie śmiałabym jej podpalać i kosztowała tylko funta, a ten koszyk kosztował 5, więc mega się cieszę. Znalazłam na Marketplace taką szafeczkę, która była obrzydliwie czerwona. Nie podobała mi się, w ogóle nie podobało mi się zestawienie tej czerwieni do mojego takiego stylu vintage. Także ja lubię takie raczej rustykalne klimaty. Znalazłam taki fajny talerzyk. Bardzo ładny kolor dookoła ma. Taki niebieski, miętowy, no nie wiem, jest prześliczny. Zrobię z niego jakąś fajną zawieszkę, ale nie dzisiaj. Ostatnio bardzo lubię w takim stylu. Znalazłam również dużo fajnych koralików, łańcuszków, które również wykorzystam w swoich projektach. To jest hematyt. Znalazłam takie koraliki. Też są metalowe, nie jest to żaden plastik. Taki łańcuszek znalazłam z kuleczkami i też będzie się pięknie prezentował na jakiejś biżuterii. Ogólnie znalazłam jeszcze łańcuszek, dwa łańcuszki w jednym. No i też zamierzam z niego coś fajnego stworzyć. A to jest perełka. Znalazłam przepiękny naszyjnik w kształcie portfelika i będę na pewno go używała. Jest w moim klimacie. A do czego to jeszcze nie wiem, co tam sadzę do środka. Jakieś pierdołki. No a na sam koniec gwiazda tego odcinka. Czarny ze złotymi zdobieniami i powstanie z tego duża kolekcja wisiorków. I tak, zapraszam Was na etapy rozwalania tego talerzyka do przekształcenia w piękną biżuterię. Cęguszki już czekają w pogotowiu. Tak więc zapraszam Was do etapów robienia biżuterii. Wstępnie wyszło mi tyle, może i aż tyle.
ponieważ porcelana była bardzo twarda i odpryskiwała takimi małymi kawałkami, no ale ja jestem zadowolona, bo uratował się ten najważniejszy. Zrobię z niego piękne serduszko. Tutaj sobie zaplanowałam, że zrobię takie 2 półksiężyce, tak zwaną lunulę, która symbolizuje kobiecą siłę, ochronę przed złą energią oraz symbol płodności. Może by mi wyszło troszeczkę więcej tej lunuli, aczkolwiek nie jestem pewna, ponieważ muszę się tutaj wdrążyć maszyną do szlifowania. No i zobaczymy. Jeżeli wyjdą te 2, no to spróbuję zrobić więcej. Z reszty fragmentów oczywiście nic się nie zmarnuje. Również wymyślę coś ciekawego. Słuchajcie, tak mój mały warsztacik się rozrasta. Kupiłam właśnie tą szafeczkę ostatnio na Marketplace. No i zapomniałam wam powiedzieć, że ona kosztowała mnie aż 3 funty. Tak, kosztowała mnie aż 3 funty. Także mój mały warsztacik się rozrasta. Jestem okropnie... A i w ogóle widziałam filmiki, na których dziewczyny, wiecie, pokazują swoje tour po swoim warsztacie. No ja tour po warsztacie nie mogę pokazać, bo mój warsztat jest moją sypialnią również. Także touru nie będzie. Ale kiedyś wam pokażę wszystkie moje kąciki, zakamarki, co tam się w ogóle, co ja tam chowam. No. A dzisiaj jeszcze wam w krótkiej wersji opowiem, jak wygląda cały proces tworzenia biżuterii, bo jak nagram filmik, który tam, no wiadomo, to jest po prostu takie jasne i proste. Wiadomo, że nagrywam tylko urywki, ale chciałabym wam powiedzieć, ile zajmuje cały proces tworzenia biżuterii. Cały proces tworzenia biżuterii, kochani, zajmuje cały tydzień z montażem filmu. Więc tak, kilka dni czasami zajmuje mi to, żebym znalazła odpowiedni talerzyk do mojego projektu. Tak, kilka dni, ponieważ nie zawsze mogę znaleźć coś w second handzie. Czasami bywa tak, że w ogóle nic nie znajdę. Przeszukuję wszystkie strony, Marketplace, lubię Marketplace. Na Marketplace ciężko znaleźć pojedynczych talerzyków, ale kiedyś kupiłam tam cały zestaw swojej ulubionej porcelany. Może to nie jest porcelana, ceramika. Mój ulubiony zestaw ceramiki to jest... Nie, to jest porcelana. Nie, dobra, nieważne. Mam swój osobisty zestaw w domu. To na Marketplace. Ale jeszcze przeszukuję takie strony jak Vinted i eBay. No jak się coś trafi, to się trafi. No to jak się trafi, to następnie porywam to do domu i myślę, projektuję to w głowie. Tak, wyjdzie. Niesamowicie dużo, bardzo dużo zawieszek. A porcelana jest bardzo różna. I różni się grubością, trwałością, twardością, wszystkim to się różni. Także ta porcelana kostna jest bardzo ciężka w obróbce. Jest do krojenia ciężka i ogólnie jest bardzo dla mnie ciężka, więc odskakują małe kawałki, potem ciężko z tego coś zrobić, no i potem sobie zawsze coś tam projektuję w tej mojej głowie. No, ale tak to jest. I jak już wszystkie te etapy przejdę, które trwają kilka dni, to następne jest montowanie filmu. Montowanie filmów to o losie. Ja się tego uczę dopiero. Jest to dla mnie, no... Ogólnie to jak wielka jedna przepaść, nie? No, nie do przeskoczenia czasami, no ale jakoś powolutku jakoś tam radzę sobie, dlatego filmy są jakie są. Trzeba się cieszyć z tego, co jest. A jedno tylko zauważyłam w moich filmach, że mam strasznie lipne oświetlenie, więc w przyszłości zamierzam to zmienić.
muszę zakupić nowe oświetlenie. Ale żeby zakupić nowe oświetlenie, to musi zamawiać zawieszki, bo muszę na te oświetlenie zarobić. Więc zapraszam Was do mojego Etsy. Było bardzo ciężko, ale nie wierzę. Moja pierwsza lunula z porcelany wygląda prześlicznie, magicznie i zjawiskowo, więc muszę ją jeszcze doszlifować, żeby była idealna. No może nie taka idealna, ale żeby była śliczna. I po prostu udało się, no. Zadowolona jestem bardzo. Nie wiem, czy widzicie te magiczne przebłyski. Jest super. Okleiłam wszystko taśmą miedzianą. Nie, no i powiedzcie sami, czy nie wyglądają cudownie te lunule. No bo mi się bardzo, bardzo mocno podobają. Zrobiłam też takie 2 łezki. No i to serduszko. A teraz najważniejsze. Teraz biorę się właśnie za lutowanie. Moja najprzyjemniejsza rzecz, mój najprzyjemniejszy etap w tym procesie. Powiem Wam jeszcze taką śmieszną historyjkę pod tytułem Jak rozwijać swój malutki biznes. Ostatnio wydarzyła się taka śmieszna historia, że napisała do mnie pani na Etsy w sprawie zawieszki, która jej się tam spodobała, a tam było w opcjach, można było sobie wybrać, czy chcesz rzemyczek, sznureczek, czy łańcuszek. No i pani napisała, że chciałaby łańcuszek. No więc napisałam, ale że tak, że jest ok, nie ma problemu, czy niech potwierdzi po prostu, czy ona chce ten łańcuszek. To jest zwykły łańcuszek, to nie jest żadne srebro. No to ona ze zdziwieniem zapytała, a dlaczego to nie jest srebro? No ja w tym samym momencie pisałam ze swoją koleżanką i napisałam do tej koleżanki, no Boże, no ludzie chcą łańcuszek srebrny, prawdziwy, z próbą 925 plus jeszcze zawieszkę handmade za 15 funtów. Przecież to nie jest normalne. No i ta wiadomość poszła niestety do tej pani, po czym ta pani napisała do mnie taką wiadomość, czy ja wiem, że w ogóle jest taka opcja automatycznego tłumaczenia na Etsy, że ona to odczytała i teraz mnie reportuje i ten mój mały biznes w końcu się zamknie, ponieważ ona mnie chce teraz zreportować. To taka mała ciekawostka, no trzeba uważać. Próbowałam to jakoś odwrócić, ale po prostu to zostawiłam i tak. I zostałam reportowana. Potem moja córka, jak jej to próbowałam opowiedzieć, to ona zrozumiała, że chcą mnie deportować. Także bardzo śmieszna historia.
A na koniec pokażę Wam, co powstało z tego talerza. Te zawieszki to lunule, symbol kobiecości, siły i ochrony. Każda z nich jest jedyna i niepowtarzalna. Użyłam do nich łańcuszka z second handu, rozczłonkowałam i powstały 3 niezależne. Tutaj jest to serduszko. Użyłam do tego również z second handu łańcuszka. Bardzo ładnie wyglądają razem. Jakby tak miało wyglądać od początku. Tutaj jest ten łańcuszek, z którego wyciągnęłam te plastikowe elementy i wsadziłam wycięte kawałki z talerzyka. No, jestem zadowolona, wyglądają prześlicznie. Następne to są takie łezki. Tak na koniec wymyśliłam. Takie łezki mogłyby być przepiękne kolczyki, jednak porcelana jest zbyt gruba i byłyby za ciężkie. A z okazji Dnia Kobiet życzę Wam dużo ciepła, spokoju, twórczej energii i odwagi do robienia rzeczy po swojemu. A jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich przemian porcelany w biżuterię, zapraszam Was do moich poprzednich filmów i do subskrypcji kanału. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!